tej strony Krzysztof Domaracki. Słuchasz podcastu Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych. Dowiesz się z niego, jak firmy Private Equity i Venture Capital wybierają projekty inwestycyjne, współpracują z przedsiębiorcami i pomnażają wartość ich biznesów. Zapraszam. Witam w podcaście PSIK Private Equity o budowaniu wartości. Ja nazywam się Krzysztof Domaracki, a moim gościem jest Krzysztof Kulik, starszy partner Innova Capital. Porozmawiamy oczywiście o inwestowaniu, ale także o pozyskiwaniu finansowania dla funduszy Private Equity. Zapraszam. Cześć Krzyśku. Cześć, dzień dobry. Chciałem sobie porozmawiać o tym, jak wspieracie przedsiębiorców między innymi w sukcesji, ale zacznę od tego, od sukcesji, którą wy przeprowadziliście w Innowie. W 2020 roku sfinalizowaliście ten proces, spolszczyliście Innowę, ty i twoi koledzy. Jestem szalenie ciekawy, jak wam jest na swoim. To był rzeczywiście bardzo długi proces z punktu widzenia nas i czasu. Tak śmieliśmy się trochę, że tak to jest, jak się spotka kilku dealmakerów i próbują zrobić deal pomiędzy sobą. Natomiast ten proces to nie była rewolucja, to była ewolucja. To trwało kilka lat. My wykupywaliśmy dwóch oryginalnych założycieli Innowy też przez kilka lat stopniowo. Do tego, jak doszliśmy do 100% bycia właścicielami. Myślę, że to jest oczywiście trochę inaczej, jak jest się właścicielem firmy. Z tym, że my pewnie zachowywaliśmy się jak właściciele już dużo wcześniej, zanim doszło do tych 100%. Dla nas to było o tyle istotne i wydaje mi się, że to było istotne też dla rynku, że staliśmy się chyba pierwszym takiej wielkości funduszem czy firmą zarządzającą private equity w Polsce, która była 100% prowadzona przez Polaków. Bo jednak te wszystkie fundusze były zakładane przez ekspatów i jeszcze w wielu w tych funduszach w naszym ciągu tam jest cały czas jakaś struktura właścicielska trochę inna. No i chyba zrobiliśmy dobrze, bo jest case na nasz temat w Harvard Business School, gdzie uczą, do Stanów i opowiadać jak jeździliśmy co roku na zajęcia i opowiadaliśmy, jak to zrobiliśmy. Bo to nie jest łatwe i ta sukcesja w private equity bardzo, bardzo często kończy się w ogóle rozpadem firmy. Młodzi partnerzy tak odchodzą, zakładają swoje, jest dużo sytuacji takich, gdzie te ambicje nie są, ego jest nie do pogodzenia, także taka udana sukcesja to jest jakiś tam pozytywny element, o którym uczą właśnie na Harvardzie i w dalszym ciągu chyba jesteśmy jedyną polską firmą, która jest w ogóle case. Już mówimy polską firmą, która jest case na Harvardzie. Także. Masz już 23 lata doświadczenia w private equity. Jestem ciekaw, jak porównasz te swoje początki w branży do tego, jak ten sektor wygląda dzisiaj. Co się w największym stopniu zmieniło i co cię najbardziej zaskoczyło? To, co się najbardziej zmieniło, to zmienili się ludzie. Bo ja pamiętam na początku... Po stronie inwestycyjnej czy po stronie przedsiębiorców? Wszędzie. To po stronie menadżerów. Zacznę może od tego. Jak ja zaczynałem pracę, to my dzieliliśmy ludzi w regionie w Polsce na 3 grupy. Jedna to była ekspaci, czyli ci, co przyjeżdżali z zagranicy i często byli CEO-sami, prezesami, oni prowadzili spółki. Potem były tak zwane hybrydy, czyli już tacy ludzie, którzy na przykład byli wyedukowani na zachodzie, albo pracowali trochę w zachodnich korporacjach, czyli mieli już trochę taki sznyt tej pracy zachodniej, no i byli tak zwani lokalesi, których trzeba było w ogóle przestawić i to byli ci, to były lata 90., koniec lat 90. jeszcze. W tej chwili tego podziału już nie ma. Jak spojrzymy na nasze spółki, to praktycznie nie mamy żadnego prezesa, którego byśmy sprowadzili z zachodu, powiedzmy tak zwanego, który by prowadził spółkę. Natomiast na początku w naszych pierwszych portfelach to właściwie 90% to byli ekspaci, którzy prowadzili spółki. U nas nie było know-how. U nas nie było know-how i to, co się zmieniło, to przez te 25 lat ci menadżerowie, którzy wtedy się uczyli, teraz są już senior menadżerami, można powiedzieć, i oni już przygotowują następne pokolenie. Czyli to się zmieniło, tak? Kadra menadżerska jest polska, tak? W polskich firmach i jest na bardzo wysokim poziomie. Tak? Ta jakość tych ludzi się też bardzo, bardzo zmieniła. Od strony ludzi, z którymi robimy transakcje, dojrzałość i znajomość robienia transakcji, znajomość private equity. Jakby na początku próbowaliśmy pojechać do kogoś, tłumaczyliśmy mu, kim jesteśmy, co to jest private equity, to oczywiście nikt nie wiedział, co to jest, tak? I traktowano nas bardzo, bardzo różnie i często z takim brakiem zaufania, co my w ogóle jesteśmy, skąd ten kapitał i co to w ogóle są za goście, tak? Także to Chcą nam zabrać firmę. Chcą nam zabrać firmę i są źli i w ogóle wtedy w Niemczech było takie też artykuły się pojawiły o tej szarańczy, czy przyrównywano private equity do szarańczy, że wjeżdża, rozwala firmy, dzieli i sprzedaje, tak?
To się jeszcze zmieniło. Na pewno cała ta infrastruktura wokół transakcji, czyli w tej chwili ciężko sobie wyobrazić transakcji, w których nie ma doradców. Nawet po stronie sprzedających, jeśli nawet nie ma jakiegoś dużego procesu, zawsze jest jakiś doradca. Jest dużo bardziej dostępne finansowanie dłużne, już w ogóle ustrukturyzowane finansowanie, którego nie było wcześniej. Czyli cały ten ekosystem zrobił się taki dużo bardziej dojrzały. Jakbyśmy porównali go do ekosystemu w Europie Zachodniej, to my jesteśmy właściwie praktycznie na tym samym poziomie, jeśli chodzi o infrastrukturę do robienia transakcji. To, co mnie trochę negatywnie cały czas zaskakuje, i to pewnie będziemy o tym więcej mówili, to jest to, że my jako przemysł, jako to private equity, nie jesteśmy dzisiaj więksi niż jesteśmy. Tak? I to mnie zaskoczyło, bo w latach 2003-2007, takiej największej prosperity private equity w Europie Centralnej, no wydawało się, że ten w ogóle rynek private equity, ilość funduszy, ilość kapitału pod zarządzaniem, że to będzie dużo, dużo większe niż jest dzisiaj. To wskoczmy od razu na ten temat. Rozumiem, że największym problemem jest to, że brakuje instytucjonalnego wsparcia, instytucjonalnych mechanizmów pozwalających na inwestowanie w fundusze PE. Tak, to jest ten największy problem, dlatego że my, jak zaczynaliśmy reformy rynkowe w Polsce, to równocześnie zaczynaliśmy jakieś tam reformy tego rynku kapitałowego, funduszy emerytalnych. I ja pamiętam, że byłem na jakiejś konferencji, gdzie spotkałem się z podobnymi funduszami z Chile. I oni zaczynali w tym samym czasie reformy, co Polska, fundusze emerytalne. Ja zacząłem z nimi rozmawiać o strukturze ich inwestorów w funduszach. A mimo, że 50-60% ich funduszy to są lokalne fundusze emerytalne. I tak generalnie powinno być, tak? Bo koniec końców, jak popatrzymy na ten kapitał, który inwestuje w private equity globalnie, to gdzieś na końcu jest ten emeryt, tak? W 90% zdaje się teraz amerykański, ale on tam jest. U nas tego nie ma, bo fundusze emerytalne nie inwestują, jeśli nie ma mechanizmu, który umożliwiłby inwestowanie. No poza tym, jak wiemy, cała ta reforma systemu emerytalnego w kilku miejscach się potknęła. I to jest, wydaje mi się, fundamentalny problem dla naszego przemysłu, czy dla całego tego private equity i venture capital, że nie ma krajowego instytucjonalnego kapitału. I dlatego, jak patrzymy na rozwój tego rynku, no to jak 2006 rok, 2007 przed kryzysem finansowym, to był rok, kiedy zbierano najwięcej kapitału, tam prawie było 5 miliardów, wtedy wpadło do Europy Centralnej. W tej chwili to wpada kilkaset milionów. Tak? Znaczy w dalszym ciągu jesteśmy dużo poniżej tego, co były najlepsze lata. I jak spojrzymy na fundusze nasze, czy oczywiście czy naszych kolegów, no to one fluktuują. Są tam powiedzmy 50-100 milionów w jedną stronę, w drugą, ale nie ma takiego wzrostu liniowego, jak na przykład odbył się w Skandynawii. W Skandynawii fundusze 20 lat temu były mniej więcej w takiej samej wielkości jak my, tak? Czyli 200-300 milionów, 350, a teraz oni są 1,5 miliarda, 2,5 miliarda. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że to jest większy rynek, bardziej aktywny i tak dalej, ale jak popatrzymy na wielkość rynku, wielkość spółek, no to Skandynawia nie jest wcale większa niż Europa Centralna. To jest też, i to, o czym mówię, to jest i pozytywne, i negatywne, tak? No bo negatywne jest to rzeczywiście, że my tak nie rośliśmy szybko, natomiast pozytywne jest to, że jeśli to się zmieni, no to ten rynek dopiero tak naprawdę przyszłość ma przed sobą. A zmieni się? Ty wierzysz, że to zmieni się? Branża od lat apeluje o zmianę. Ja wierzę, że się zmieni, dlatego że jeśli spojrzymy na aktywa, no to private equity długoterminowo jest aktywem, które daje największe zwroty. Większe niż rynki publiczne i ciężko sobie wyobrazić, że te fundusze, które będą musiały kiedyś wypłacać i będą musiały jednak te zwroty robić, że nie będą miały w swoich portfelach private equity. Więc ciężko sobie to wyobrazić na dłuższą metę, także ja wierzę, że to się stanie. No jeśli się nie stanie, no to trochę to będzie zawsze takie, będziemy uzależnieni od tego, co się nazywa sentymentem rynku, czy ten market sentiment. Tak? Jeśli będzie modna Europa Centralna, to będziemy zbierać duże fundusze, ale jeśli nie będzie modna, no to będziemy właśnie w takiej sytuacji, gdzie będzie zawsze trudniej, bo my zawsze konkurujemy z globalnymi innymi rynkami. A nie ma takich inwestorów, z wyjątkiem jakichś inwestorów, którzy mają misję, którzy no, z jakichś powodów muszą inwestować w Europie Centralnej. Oni będą inwestowali wtedy w Europie Centralnej, kiedy będą chcieli. Tak? Niezależnie od tych problemów są takie fundusze jak wasz, który nie ma problemu ze zbieraniem kapitału. Niedawno zamknęliście 7 fundusz, 407 milionów euro. Plan minimum to było 350 milionów euro, plan maksimum 400, więc Tak jeszcze jest. jesteście powyżej tego planu. Nie jest tak źle, jak się okazuje. Ale jestem ciekaw, no trochę doświadczenia macie już w pozyskiwaniu kapitału. Jaka to była skala wyzwania
jeśli chodzi o zebranie tego funduszu w tym otoczeniu rynkowym w takim momencie? Tak jak powiedziałeś, my już trochę doświadczenia mamy. Ja zajmuję się winowi w ogóle. Jedną z moich takich funkcji to jest właśnie robienie tego fundraisingu, czyli zbierania kapitału i to był nasz już 7. fundusz, także rzeczywiście tego doświadczenia trochę mamy. I mi się wydaje, że trochę to doświadczenie pomogło nam ten fundusz zebrać. Dlaczego odnieśliśmy sukces w tym zbieraniu? Ja myślę, że przede wszystkim performance, czyli to, jak poprzednie fundusze, jakie zwroty pokazały. My byliśmy, jeśli chodzi o performance, w tym tak zwanym top quartile, czyli to jest tam, gdzie się chcesz znaleźć, gdzie chcesz zbierać fundusze. I to, co inwestorzy chcą zobaczyć dłuższy okres tak zwanych consistent returns, tak? Czyli że to nie jest tak, że masz jeden fundusz dobry, potem zły, ale że pokazuje, że rzeczywiście konsystentnie jesteś w stanie dostarczyć inwestorom IRR-y, czy stopy zwrotu na odpowiednim poziomie, czyli tam między 17 a 20, powiedzmy przy plus 20% rocznie i zwrócić im netto między 2,5 a 3 razy pieniądze. Więc to jest pierwszy taki warunek. No bo bez tego jest trudno zebrać w naszym regionie pieniądze, dlatego że zawsze inwestorzy będą wymagali jakiejś premii w porównaniu do tego, co mają na rynkach, powiedzmy, tych rozwiniętych. Problemem, który jest też, który był w tym okresie, no oczywiście nie pomagało to, że była wojna w Ukrainie. Ryzyka geopolityczne. Ryzyka geopolityczne, więc też jakby w naszej strategii my na przykład nie chcieliśmy, że nie będziemy spędzać za dużo czasu w Stanach, bo uważaliśmy, że w Stany, w tej chwili ci inwestorzy w Stanach, no generalnie ja to nazywam CNN, efektem CNN, tak? Czyli jeśli widzisz wojnę w Ukrainie, to tak jakbyś ją widział już w Warszawie, a niektórzy już ją widzą w Paryżu. Ci inwestorzy mniej chętnie patrzyli na Europę. Tym bardziej, że no, to jest kolejny punkt utrudniający. Stany tak naprawdę wyssały bardzo dużo pieniędzy tego kapitału w ogóle z rynku. I jeśli jesteś inwestorem amerykańskim i masz podobne fundusze jak my, ale w Stanach, którzy dają podobne zwroty, to ciężko im wytłumaczyć, dlaczego mieliby. Trudno znaleźć argumenty. Tak, trudno znaleźć argumenty. Także my skoncentrowaliśmy się głównie na inwestorach, których znamy. Dużo inwestorów mieliśmy, którzy już nas inwestowali, lub inwestorów, którzy znają Europę Centralną, jakby nie boją się inwestowania w Europie Centralnej już, tak? Te ryzyka geopolityczne są inaczej postrzegane, inaczej dyskontowane. Oni rozumieją, że Polska jest w NATO, że Polska jest bezpieczniejsza i tu raczej jest małe prawdopodobieństwo, że coś się wydarzy. Kolejny element, który ja bardzo dużo pracowałem nad tym i to też odnieśliśmy jakiś sukces, to jest mobilizacja kapitału prywatnego, polskiego. Bo my wśród inwestorów mamy tak zwane family offices, czyli to są wielopokoleniowe, już bogate rodziny, które mają profesjonalne teamy do zarządzania pieniędzmi. I to powoli zaczyna się w Polsce. Ale powoli, bo wiadomo, że ta historia się pisze od 89 Tak, pamiętaj, że większość kapitału to jest pierwsza generacja, teraz następuje sukcesja do drugiej generacji dopiero, tak? Czyli, no ale już są przedsiębiorcy, którzy zarobili dużo pieniędzy, sprzedali często swoje firmy i zaczynają myśleć o biernym inwestowaniu, tak? I zaczynają myśleć o tym, że może jednak ja nie jestem najlepszy w tym, żeby zainwestować 100% mojego kapitału, bo to jest coś też, co ja bardzo często spotkałem, że polscy przedsiębiorcy uważają, że oni są najlepsi, jeśli chodzi o inwestowanie swojego kapitału. No ale trochę czasu minęło. Niektórzy dostali już jakąś lekcję, że może niekoniecznie. I to był taki dobry moment, żeby porozmawiać o alokacji, o tym, jak powinno się budować swoje portfele. Myśmy dużo czasu spędzili właśnie rozmawiając z ludźmi. I duży procent naszego funduszu to właśnie są polskie pieniądze nieinstytucjonalne, ale prywatne. I ja wierzę w to, że to też będzie taki typ inwestora, który będzie rósł tak, w naszej części świata i to jest bardzo dobry znak. Wylistowałem sobie branże, w które inwestujecie. Oczywiście nie wszystkie, ale część z nich. Napoje, kosmetyki, meble, usługi finansowe, media, terminale płatnicze, usługi transportowe. Sporo tego, duży rozstrzał. Jakie są przewagi bycia funduszem generalistycznym versus fundusz specjalistyczny? My jesteśmy generalistyczni, natomiast my zawsze mieliśmy bardzo sfokusowany na określone przemysły i my jesteśmy podzieleni na jakby 3 grupy. I każdy z tak zwanych senior partnerów w Winowie ma jeden z tych przemysłów pod sobą. I to są usługi dla biznesu, usługi finansowe. To jest właśnie przemysł, usługi dla przemysłu.
i consumer, czyli Rozwiązania konsumenckie. rozwiązania konsumenckie i usługi służby zdrowia, ten healthcare, tak. I my w tych silosach jesteśmy bardzo sprecyzowani, więc jak podzielisz te spółki na te silosy, no to zobaczysz, że one tam wszystkie wchodzą w poszczególne, pasowują się. Natomiast co my zdecydowaliśmy się, że nie będziemy mieli oddzielnego silosu pod tytułem technologia, dlatego że technologia penetruje jakby wszystkie te nasze silosy, więc ona jest trochę taki horyzontalny, trochę taki matrix i też mamy osoby winowie, które zajmują się tylko tym technologiami, ale właśnie w tych silosach. I także wiesz, no wygląda to generalistycznie, ale jednak jest ta specjalizacja na te poszczególne sektory. Dlaczego tak działacie, a nie postawicie na jednego konia na przykład? No w sensie dywersyfikacji, tak, no bo to jest jednak, my jesteśmy funduszem, który nie specjalizuje się w jednej konkretnej branży. I to jest takie, wiesz, też rzecz, którą się nauczyliśmy przez te 30 lat inwestowania, odkąd Innowa powstała, żeby nie alokować za dużo pieniędzy w jeden sektor, nie zalokować za dużo pieniędzy w jedną spółkę. My mieliśmy takie właśnie lekcje do robienia, gdzie przed kryzysem finansowym pokazało się, że jesteśmy 40% zainwestowani w sektor finansowy, a sektor finansowy dostał najbardziej, no i to był najsłabszy fundusz naszej historii, tak? Więc to była taka lekcja. Tak samo nigdy nie inwestujemy więcej niż 10% w jedną spółkę funduszu. I jeśli jest już tak, że 30% jest w któryś z tych silosów, no to mówimy stop, to przechodzimy do następnego. Także wydaje nam się, że profil zwrot do ryzyka w naszym funduszu jest lepszy dzięki temu, niż żebyśmy byli specjalizowani w jednej branży konkretnej. Czy jest jakiś zbiór cech, których zawsze szukacie w firmach? Coś, co powoduje, że jedne biznesy z automatu stają się dla was ciekawe, a inne z automatu odpadają? Tak, absolutnie. Przede wszystkim my nie robimy już firm od długiego czasu, nie robimy firm, które nie są dochodowe. Tak? To znaczy my nie jesteśmy specjalistą od turnaroundów. Więc szukamy firmy, które mają jakiś udokumentowany wzrost, tak? I przychody. Szukamy firm, które mają oczywiście dobre marże. Szukamy firm, które mają powtarzalne przychody. Szukamy firm, które możemy rozwijać nie tylko organicznie, ale również przez akwizycję, bo to jest taki bardzo duża część tego kreacji tej wartości, którą robimy. Bardzo często też warunkiem zrobienia transakcji jest albo ten zarząd, który jest w firmie, albo dostępność zarządu, który widzimy, że mógłby tą firmę poprowadzić. I to jest jeden z głównych punktów, bym powiedział. Jaka jest największa wartość, którą dajecie? No bo już docieracie do biznesów, które sobie radzą dobrze. Dobrze, Waszym tak. zadaniem jest sprawić, żeby sobie radziły jeszcze lepiej. Co najczęściej robicie, żeby tak było? Oj, to jest cały program tego, co robimy, czyli tak zwany telegraficznym skrócie. value creation. To mógłbym długo rozmawiać na ten temat. Tak jak mówiłem, tych spółki, które my szukamy, muszą nam pokazać jakiś sposób wzrostu, tak, którym byśmy uwierzyli, zarówno organiczny, jak i poprzez akwizycję. I to jest historycznie najlepsze zwroty, które osiągnęliśmy, to właśnie była kombinacja tych dwóch. Więc my, jako specjaliści od akwizycji, oczywiście najchętniej zabieramy się za tę akwizycję, tak? I szukamy tego, co można połączyć. Mieliśmy nawet taką koncepcję, w ciągu mamy, ale nazwaliśmy ją Platform Plus. I to polegało na tym, że nie kupujemy jednej firmy, a potem kupujemy następne do niej, tylko że żeby zrobić tą transakcję, muszą być co najmniej dwie firmy, które musimy połączyć na dzień dobry, a potem będziemy dalej szukać. I to był ten Platform Plus. I to była taka odpowiedź nasza na takie trochę trudniejsze czasy, kiedy ten przychód nie rósł tak szybko, że głównie kreacja wartości będzie polegała na tym, że będziemy połączyli te firmy, wyciągali synergię z tego i to jest bardziej kontrolowane przez nas niż wzrosty rynku. Natomiast to, co robimy teraz, to jest oczywiście też Platform Plus, ale również bardzo dużo akwizycji w czasie życia tej spółki w naszym portfelu. Często robimy 5, 6, nawet 10 akwizycji podczas trzymania tej spółki. No i do tego dochodzi cały proces poprawiania efektywności biznesu. To zaczyna się od zarządu. My zawsze patrzymy na zarządy spółek nie na zasadzie takiej kto i co, tylko patrzymy w zasadzie tak trochę pudełek, kogo potrzebujemy i czy mamy rzeczywiście te pudełka wypełnione.
Po czym jest coś, co my nazywamy tak roboczo studniowym planem. Ten Studniowy plan. plan. To jest tak 100 days plan. Nie wiem skąd to się wzięło, ale to jest takie, które już tak przylgnęło, że żeby dokonać zmiany w spółkach, to tak najważniejsze to jest te pierwsze 100 dni. I wtedy jest ten impact i wtedy tą spółkę się ustawia w określony sposób, żeby ten wzrost. Dużo świeżej energii też jeszcze wtedy jest. Bo my jesteśmy w ogóle, trzeba też pamiętać, że private equity jest krótko i długo w tych spółkach, tak? Bo średni holding my mamy 4,5 roku. No mówię, 4,5 roku to jest dużo, tak? Ale w tym czasie ta spółka ma urosnąć co najmniej 3 razy, albo najlepiej więcej. I ktoś okazuje, że to wcale nie jest tak dużo czasu, więc jeśli od początku tych pewnych mechanizmów się nie ustawi, tej całej maszyny, tego silnika, to potem jest trudno bardzo. Więc to jest te pierwsze 100 dni i w ciągu tych 100 dni właśnie to jest, bardzo często pojawiają się nowi ludzie w zarządzie, wzmocniony jest ten zarząd, pojawia się plan, jak będziemy budować dalej, czyli jakieś optymalizacji, patrzymy na ceny, no właściwie robimy całe review tego biznesu, albo sami, albo przy pomocy jakichś też, często korzystamy z jakichś firm konsultingowych, które są wyspecjalizowane w jakichś obszarach i próbujemy ustawić tą spółkę, tak, żeby później praktycznie nasza rola sprowadzała się do monitorowania spółki, do pomagania w akwizycjach. Czyli dobre 100 dni spowoduje, że będziecie mieć spokojne 1000 następnych dni. Dokładnie, świetnie powiedziane. Tak. Z których inwestycji jesteście najbardziej zadowoleni? Konkretnie? Bardzo konkretnie. No to ja pewnie będę mówił o tym z mojego poletka, czyli z tych business services. Z takich ostatnich, które zrobiliśmy i z których wyszliśmy z sukcesem, to na pewno polskie płatności. Bo to była kolejna transakcja, to propos właśnie tej specjalizacji w sektorach, to była kolejna transakcja, którą zrobiliśmy w płatnościach, bo my zaczęliśmy Tutaj terminale płatnicze, usługi finansowe. Terminale płatnicze, usługi finansowe. Polskie Płatności było taką strukturą, firmą, która była częściowym właścicielem, właściwie 50%, to była Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. I ja się śmiałem, że to była ostatnia transakcja prywatyzacyjna, która dokonała się w Polsce, bo my kupowaliśmy to na przełomie zmiany władzy na PiS i jak już kupowaliśmy, to już PiS doszedł do władzy. Ale się udało zamknąć tą transakcję. To była ostatnia transakcja, gdzie oni sprzedali w ogóle jakieś udziały, jeśli chodzi o spółki państwowe. Rzutem na taśmę. Tak, rzutem na taśmę. I to była taka transakcja, tam był polski founder tego biznesu, którego właśnie partnerem była Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. No i w momencie, kiedy my to kupiliśmy, po prostu oni byli w takim trochę sytuacji, że żaden z wspólników nie mógł dołożyć pieniędzy, nie było strategii. Ta spółka sobie tam miała bardzo fajny produkt, ale była tam numerem 7 w kraju. W ogóle nikt nie znał, co to w ogóle jest za spółka. Nikt jej nie znał w ogóle, tak? No i jak my to kupiliśmy, no to praktycznie 70% zarządu zostało zmienione od razu, tak. Była nowa strategia, zaczęliśmy patrzeć na szybszy rozwój, czyli żeśmy zbudowali całe struktury sprzedaży, nie tylko fizyczne, ale również przez pozyskiwanie leadów, przez internet, przez call center, czyli w ogóle zmieniliśmy zupełnie sposób, w jaki ta firma funkcjonowała. I zaczęliśmy bardzo agresywnie zwiększać liczbę terminali, zarówno właśnie organicznie, jak i poprzez akwizycję. Zrobiliśmy 7 akwizycji wtedy w polskich płatnościach i w momencie exitu byliśmy numerem 2. Czyli byliśmy z 20 000 terminali i doszli do ponad 130 000. Z 7 na drugie miejsce się Tak, przekonaliście. dokładnie. No i tam właśnie bardzo dużo się działo, bo też liczba ludzi wzrosła o 400 osób podczas tego całego procesu. No oczywiście EBITDA i wszystkie wskaźniki finansowe to kilkukrotnie wzrosły i staliśmy się na tyle duzi, bo to jest też bardzo istotne, żeby budować te firmy takiej wielkości, że stają się interesujące zarówno dla takich międzynarodowych funduszy większych, jak i dla strategicznych graczy. I to jest też trochę taka nasza nisza, gdzie my jesteśmy. To wszyscy pytają, dlaczego wy macie fundusz 400 milionów, a nie miliard albo ten. Ja mówię, bo miliard byłoby pewnie trudniej wydać, żeby osiągnąć takie zwroty, ale tu, gdzie my wchodzimy na takim średnim poziomie 30 milionów euro kapitału, a potem sprzedajemy te spółki przy wartości 100 milionów euro kapitału, no to raz, że stajesz się wtedy dostajesz się na ten radar tych większych podmiotów, a dwa, następuje taki naturalny, my to nazywamy multiple expansion, czyli naturalny wzrost tego wskaźnika, po którym kupują, ze względu na płynność, ze względu na wielkość. I tak samo się odbyło tutaj, tak? Ta firma z małej do wielkości nagle stała się firmą, którą
sprzedaliśmy za trochę poniżej 400 milionów euro, z tego co pamiętam. Grupie. I to była grupa Nets, tak? I wtedy pamiętam, że były te multiple były właśnie, duża była ekspansja tego multipla. Ale za chwilę oni zostali, Next został sprzedany do Nexi, z kolei do takiego włoskiego podmiotu, za jeszcze większy multiple. Także ja byłem bardzo rozczarowany później, później zobaczyłem, ja taki szczęśliwy, ale mówię, że no mogliśmy sprzedać jeszcze za więcej. No ale jak to powiedział chyba Rothschild czy Rockefeller, jak zarobił pieniądze, za to mówię, zarobiłem pieniądze sprzedając za szybko i za tanio. A z której inwestycji jesteś niezadowolony? Która była porażką? No, w takich może z trudniejszych, to jak sięgnę pamięcią, to mieliśmy inwestycje właśnie w latach 2006-2010, to była inwestycja w bank. I to zrobiliśmy tą inwestycję w bank. I znowu jest ten czas kryzysu. Tak, i to był przed globalnym kryzysem finansowym i oczywiście czuliśmy się trochę tak rozjechani przez ten pociąg historii. Natomiast popełniliśmy kilka błędów i to jest, warto o tym powiedzieć. I ten błąd polegał na tym, raz, że źle dobraliśmy management trochę, bo pomysł był taki, żeby stworzyć Consumer Finance Bank. Wtedy w tych czasach to zaczynały się pożyczki kredytowe i mieliśmy doświadczenie w dystrybucji takich pożyczek, a chcieliśmy pójść dalej w tym łańcuchu i być dostawcą tych pożyczek. I zatrudniliśmy wtedy, pamiętam, że przeszło chyba 250 osób z GE Banku do tego naszego podmiotu, ale też przeszli ludzie, którzy byli bardzo korporacyjni. I tam było trochę problemów w tym, żeby im wytłumaczyć, że jeśli właścicielem jest private equity, to nie jest duża struktura G typu General Electric, ta, która może dokładać pieniędzy w nieskończoność, tylko trzeba trochę inaczej na to popatrzeć. I to był jeden problem. A drugi to był taki, że no nie doceniliśmy tego, że będziemy musieli dokładać więcej kapitału z kieszeni, no bo w 2008 roku finansowanie dla banków się skończyło i wyceny straszliwie spadły. Więc też była taka nauczka, żeby jeśli robisz taką inwestycję, to bądź przygotowany na to, że powinieneś, że będziesz musiał dołożyć. No i to, co też nas uderzyło właśnie, no to był ten model biznesowy, gdzie trzeba było dokładać kapitału. I teraz właśnie jak robimy inwestycje, no to taka lekcja to jest, żeby mieć zawsze ten biznesplan, który jest w pełni finansowalny. To znaczy nie liczyć na to, że po drodze będziesz jeszcze Że musiał coś się wydarzy, tak, dzięki czemu i będziecie mieć pieniądze. będziesz zbierać pieniądze na więcej, żeby dokładać. I tutaj oczywiście to zabrało nam kilka lat życia, żeby ten bank uratować. My w końcu go dosyć dobrze sprzedaliśmy, nie robiliśmy na tym pieniędzy dużo, ale sprzedaliśmy go do... Alior przejął. Tak, sprzedaliśmy go do Aliora i ten bank dobrze performował. Był sukcesem biznesowym jako takim i te produkty miał bardzo dobre. No i Alior kupił po dosyć dobrej wycenie. Natomiast my nie zrobiliśmy na tym dużego zwrotu, nie zrobiliśmy dlatego, że dokładaliśmy po drodze dużo kapitału. Tak, i to nas trochę zjadło zwrot. Więc to był taki trudny case, tak. Myślę, że inwestorzy docenili też to, że myśmy nie rzucili ręcznika na ring, tylko myśmy tą spółkę do końca pilotowali i odzyskali kapitał z niej. Po dużo komentarzy słyszałem z kolei, że gdyby to się stało w innym kraju gdzieś na zachodzie, to menadżer już dawno to spisał i dał sobie spokój i poszedł dalej. Tak? No myśmy to trochę... Czyli co do zasady lepiej walczyć, nawet jeżeli to będzie bardzo trudna walka, niż... Nawet do zasady lepiej takich spółek nie mieć No to i wiadomo. uważać tak, na to. Natomiast no to nie jest takie proste. Znaczy, jeśli jest szansa na to, żeby tą spółkę uratować i widać tą szansę, to oczywiście warto walczyć. Tak? Natomiast jeśli oczywiście jest taka sytuacja, że walczy się tylko dla zasady, no to pewnie nie ma sensu, tak? No bo trzeba pamiętać też, że oprócz kapitału, w którym my inwestujemy, to też naszym kapitałem są ludzie i alokacja tych ludzi, tak? I jeśli oni spędzają więcej czasu na spółce portfelowej, to mają mniej czasu na to, żeby patrzeć na inne rzeczy i robić inne inwestycje, a z kolei to, co my musimy robić i to, co bardzo zwracamy też uwagę, to jest to, żeby mieć określone tempo inwestowania. Też bardzo niedobre dla funduszu jest, jeśli fundusz się zatrzymuje z inwestowaniem. Jeśli nie robi żadnej inwestycji przez rok czy przez 2, no to jest jakieś czerwone światło. Tak? Albo nie ma sytuacji ciekawych na rynku, nie ma spółek do kupienia, albo coś jest nie tak z tym menadżerem. Wizerunek. Tak, tracą wizerunek. Poza tym wypadasz z tak zwanego cyklu fundraisingowego, który powinieneś robić tam co 3-4 lata, a nagle okazuje się, że robisz go co 8 lat. Tak? I to jest też być problem.
Jak wygląda codzienność Innowy? W jaki sposób podejmujecie decyzje, jak wybieracie spółki, jak potem nimi zarządzacie, jak się dzielicie obowiązkami wśród partnerów? Tak jak mówiłem, my mamy podział sektorowy, czyli jeśli chodzi o szukanie spółek i robienie transakcji, to jest to dosyć określone. Oczywiście każdy z nas ma jakąś tam jeszcze inną funkcję wspierającą firmę. Ty pozyskujesz kapitał. Mój wspólnik prowadzi proces inwestycyjny, jest szefem właśnie komitetu inwestycyjnego. Trzeci wspólnik zajmuje się bardziej portfelem. Kolejny wspólnik zajmuje się rekrutacją na poziomie właśnie takim bardziej junior, czyli każdy ma jakąś tam swoją funkcję, oprócz tego, że każdy robi transakcje i szuka. I oczywiście te transakcje przychodzą nas z różnych źródeł, tak? My bardzo często sami wyszukujemy. Mamy coś takiego, co nazywa się Shadow Portfolio, gdzie mamy kilka tysięcy firm w Polsce i w ogóle w regionie, które obserwujemy. I z tymi firmami się kontaktujemy regularnie. Jeśli w momencie, kiedy jest jakaś sytuacja transakcyjna, no to ona jakby zaczyna się pojawiać. A oprócz tego oczywiście są tak zwane rzeczy, które przychodzą do nas i to zarówno bezpośrednio, jak i przez różnych pośredników, przez banki inwestycyjne czy przez firmy prawnicze. Także tego jest bardzo, bardzo dużo. Takich rzeczy, które omawiamy, które są ciekawe, to myślę, że to jest około 300 rocznie. Z tego takie, które poddają większej analizie, to pewnie jest ze 30. Koniec końców z tego kilka transakcji. W końcu my chcemy mieć takie tempo inwestycyjne około 3-4 transakcji rocznie. Także rzeczywiście ten lejek jest taki bardzo ostry, bym powiedział, do tego, Czyli co... finalnie 1% Tak, tych biznesów, które obserwujecie. można tak powiedzieć, tak, że robimy. To też, tak jak mówiłem, wskazuje na to, że ten private equity w stosunku do tego, gdzie jest polska gospodarka i w ogóle możliwości, to jest mały, tak. I to jest oczywiście bardzo selektywne. No ale może to pomaga też zrobić te dobre zwroty, więc może nie powinniśmy narzekać. Więc tak to wygląda. Oczywiście my mamy spotkania tak zwane całego investment teamu, które zwykle są w poniedziałki i na tych spotkaniach omawiamy wszystko właśnie co przychodzi, nowe inwestycje, nowe pomysły, ale również te, które są zaawansowane w różnych stopniach i dyskutujemy. No jeśli jakiś pomysł nam się podoba, no to ten deal team, który zwykle składa się z partnera, dyrektora i analityka lub associate, zaczyna pracować, zaczyna tworzyć dokument, który nazywa się Deal Alert, który później jest omawiany właśnie w tej grupie. Jeśli jest zgoda na to, no to idziemy dalej. No i ten proces inwestycyjny trwa i oczywiście tam są 2 czy 3 spotkania komitetów inwestycyjnych, które podczas tego procesu podejmujemy decyzję, co musimy poprawić, co musi się zmienić, czy są jakieś red flagi, czy idziemy dalej, czy nie idziemy dalej. Tak? I to jest bardzo dobre dla naszych też partnerów, z którymi robimy transakcje, bo a propos tego bycia polskim właścicielem tu na miejscu, że my nie podejmiemy decyzji w Londynie czy w Nowym Jorku, gdzie bardzo często te duże fundusze, one wydają bardzo dużo pieniędzy na sam proces, to nie jest żaden problem, ale dochodzą do ostatniego momentu i trafiają na komitet inwestycyjny, gdzie jest takich transakcji z całego świata, powiedzmy 10 omawianych tego dnia. Tak? I do tego, że może być ciekawa i dobra, ona po prostu w porównaniu z innymi nie wypada tak dobrze i spada. I tego u nas nie ma. To znaczy, jeśli transakcja przejdzie ten pierwszy, drugi etap, to rzeczywiście musi się coś bardzo złego wydarzyć podczas due diligence, podczas badania spółki, żebyśmy tego nie zrobili. No i tak, i potem ten deal team dalej prowadzi spółkę. Szczególnie mamy taką zasadę, że jednak ci ludzie, którzy zrobili transakcję, mają ją doprowadzić do końca i zrobić exit. Tak? Okej, czyli zostają z projektu, w który uwierzyli, tak. potem muszą... Są zmiany czasami z różnych powodów, ale to jest taka zasada, że my na przykład dla odróżnienia od innych funduszy, które na przykład są też większe, oni często mają tak zwany operating team, czyli że są ludzie, którzy robią transakcje, ale są też inni ludzie, którzy jakby przejmują te spółki i zajmują się nimi portfelowo. My tego nie mamy. My uważamy, że to jest... Ale to kwestia odpowiedzialności za podjęte decyzje? Odpowiedzialności, takiej chyba kultury naszej firmowej, że to chcieliśmy to robić, że ten deal team musi być odpowiedzialny za transakcje, ale również tego, że my mamy, trochę inaczej też podchodzimy do tego zarządzania portfelem, bo mówimy, ok, to nie będziemy mieli partnerów operacyjnych, ale będziemy sprowadzać ludzi, którzy potrafią to robić w określonych spółkach i będziemy ich dokładać do tego deal teamu. I my korzystamy z kilku takich podmiotów, które mają bazy danych ludzi, którzy pracowali w danych biznesach, na przykład byli prezesami podobnych spółek, ale gdzieś w Stanach czy w Europie Zachodniej. I bardzo często my ich sprowadzamy
oni pełnią funkcję takiego pracującego członka Rady Nadzorczej, gdzie spędzają 2-3 dni nawet w tygodniu ze spółką i pomagają. Często dają takie właśnie międzynarodowe jakieś spojrzenie, jakieś coś, co trzeba byłoby zrobić. No i do tego oczywiście korzystamy z zewnętrznych źródeł, jeśli jest taka potrzeba. Innowa powstała 30 lat temu. Od 4 lat jest 100% w polskich Mhm. rękach. Macie aktywny 7. fundusz. No, zastanawiam się, o co gracie. W jakim kierunku dążycie z waszą organizacją, o czym wy jako partnerzy marzycie? No na Co jest tym pewno, ostatecznym celem? na pewno chcielibyśmy być firmą, która jest wiodąca, jeśli chodzi o private equity w Europie Centralnej. Czy to jest na pewno to, co chcieliśmy być. Nigdy chyba nie było tak, że chcieliśmy być najwięksi, tylko chcieliśmy być najlepsi. A to, że być może akurat w tym momencie jesteśmy najwięksi, to chyba się tak po prostu wydarzyło. Jako funkcja tego, że chcieliśmy być najlepsi. Miły Dobrze. efekt uboczny. Miły efekt uboczny. Ja na pewno bym chciał, żeby tak to zostało i na pewno bym chciał, żeby te następne fundusze były coraz większe, adekwatnie do możliwości i do wielkości rynku. Ja uważam, że jest potencjał na to, żeby te fundusze były większe. Natomiast też zastanawiamy się i ja bym też, tak, czy my byśmy chcieli jako właściciele Innowy, żeby Innowa miała też inne produkty, nie tylko private equity, ale żebyśmy rozwijali się, powiedzmy, horyzontalnie, żebyśmy być może mieli jakieś fundusze real estate'owe, czy dłużne, czy jeszcze jakieś inne produkty, które byśmy budowali na zasadzie takiej, że jesteśmy już gotowi, mamy na tyle wyraźny brand i historię, reputację, że moglibyśmy budować inne teamy po prostu, które by to prowadziły i w ten sposób się też trochę powiększać, tak, bo to jest istotne też z punktu widzenia, dlaczego ta wielkość jest też istotna, dlatego, że bardzo dużo takich podmiotów, inwestorów, których my byśmy chcieli mieć, długoterminowych, po prostu my jesteśmy dla nich za mali. I oni chcieliby zainwestować po 100 milionów, często 150 i nie być więcej niż tam 20 czy 15% funduszu. Natomiast jeśli my moglibyśmy zaoferować, powiedzmy, więcej produktów dla tych inwestorów, to też było może ciekawie, żeby ich tutaj sprowadzić do regionu. Bardzo ci dziękuję. Ja dziękuję bardzo. Moim gościem był Krzysztof Kulik, starszy partner Innova Capital. Serdecznie zapraszam do słuchania i oglądania innych odcinków podcastu PSIK Private Equity o budowaniu wartości.